crossowy motocykl i drugim naszym takim założeniem mój motocykl marzeń. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Witam na kanale Bully 96 w kolejnym odcinku z garażu z moim kamerzystą nowym. Cześć Kary. Cześć, hej. Z moim drugim kolegą Adrianem. Pozostałych naszych kolegów, czyli Carlosa, którego pozdrawiamy, jest na nartach, i Adama nie ma. Mój motocykl marzeń. Druga seria. Dokonaliśmy wyboru. Motocykl, który jest na podnośniku, to jest ten motocykl, który wybraliśmy. Ja jestem, no nie wiem jak wy, ale wy chyba też, no jestem bardzo zaskoczony tą ilością osób, które się zgłosiły do tego, żeby to ich motocykl wyremontować. Tych komentarzy, a właściwie zgłoszeń, jak dobrze policzyłem, było 615. 615 i niektóre z tych zgłoszeń to no, takie długie wypracowania, nie, Kary? Strasznie dużo i strasznie ciężko było tak naprawdę wybrać. dylemat cholerny. My sobie obiecaliśmy, że na pewno to nie będzie endurówka. To, co tutaj widzicie na podnośniku, to crossowy motocykl, i drugim naszym takim założeniem było, że będzie to inna marka niż KTM. Ale, no właśnie, ale wybraliśmy ten motocykl. Dlaczego? Jest kilka powodów, dla których, kurczę, jak to mówię, to mam normalnie aż dreszcze. Wybraliśmy ten motocykl i taki najważniejszy, nie, to nie jest ten najważniejszy. Adi mi tutaj pokazuje na plastron. Tak, to jest oryginalny motocykl od Tatka i to nie jest dla mnie najważniejszy argument, że to ten motocykl chcemy wyremontować. Natomiast z tym motocyklem wiąże się pewna historia i Konrad, którego zaraz wam pokażę, który się nam tutaj przedstawi, napisał do nas taki komentarz pod filmem. On mnie bardzo zaintrygował, aczkolwiek miał mało odpowiedzi, mało polubień. Natomiast historia związana z tym motocyklem, zaraz oddamy Konradowi głos, no mnie bardzo wzruszyła, nie? Tą osobą, która no tak działa, i głos mi się tutaj załamuje, jest taki chłopak, który już nie żyje, się nazywa Oskar Osika. Jak to jest? Powiedz mi, jak się dostało? Chodź tutaj, Konrad, i opowiadaj całą... Cześć Konrad, całą tą historię. Konrad przyjechał do nas z Dominiką i myślę, że jakby no wszyscy ci, którzy teraz oglądają ten film, zrozumieją, dlaczego dokonaliśmy takiego wyboru. Opowiadaj, Konrad, skąd ten motocykl masz, jak to się stało, no całą wiesz, historię tak? związaną z tym motocyklem. No to tak jak w skuszeniu już tam nawiązywałem do całego... Ale nie każdy czytał. Nie każdy czytał, tak. No jest to motocykl treningowy Tatka Borusiaka, tak jak już nawiązałeś. Został on zakrepiony od pana mechanika, pana Oskara, w 2011 roku, krótko przed zawodami Erzbergu. A może nie wszyscy wiedzą, ja ci tutaj wejdę w słowo, może o tym mówiłem, może nie powiedziałem tego, a mechanik od Tatka, od Tediego, no po prostu nie żyje, zginął w tym roku. Tak. Tragicznie zginął. My tutaj, jak jesteśmy chyba w całym tym gronie, mieliśmy przyjemność poznania Oskara, bardzo fajny facet, był u nas na padoku kilka razy pod namiotem. Do późnych godzin nocnych. No. Na Megawacie, właśnie, no ale oddaję tobie głos. Tak, i szukałem motocykla, bo przesiadałem się ze 125. W tamtym okresie czasu mieszkałem poza granicami Polski. No i pewnego wieczoru z tatą, miałem wtedy 17 lat, może od tego momentu zacznę, znalazłem ten motocykl na jednej z platform internetowych i on był właśnie oklejony w numerach startowych Tatka, tak? Tak. I to była szybka decyzja, bo wieczorem tam zadzwoniliśmy, dowiedzieliśmy się, jeżeli chodziło właśnie o całą historię tego motocykla, jak to wygląda, czy to jest prawda, tak? No i jechaliśmy ponad 1000 km w jedną stronę, w ciągu 2 dni przejechaliśmy 2000 km, no ale opłacało się, tak? No zakupiliśmy ten motocykl od pana Oskara, tak jak już wspominałem, no i co? No i tak wyglądał początek tej historii.
Było to w czerwcu. W którym roku? 2011 roku. 2011 rok. A w 2011 roku też Tadek wygrał Erzberg, tak? Po raz kolejny. Po raz czwarty. No i w tym była też fajna historia wiążąca z panem Oskarem, bo on powiedział: motor twój, ale masz się dostać. Masz się dostać do 500. Znaczy czekaj, masz się dostać, bo sam też startowałeś na Erzbergu, tak? Bo sam startowałem. No miałem się dostać, no i udało się zajechać na 372 miejsce w prologu. No wyścigu już poszło nieźle, dojechałem do 6. checkpointa, tak, więc... To bardzo dobry tak, no dzięki. Motorzyk się sprawdził, ale historia całościowa, która jeszcze bardziej mnie urzekła jako zapalonego motocyklistę, to, że po pierwszym dniu w motocyklu padły łożyska w tylnym kole. No i co, szybki telefon do pana Oskara i on powiedział: przyjeżdżaj do nas na padok, tak? Co dla, tak powiedzmy, śmiertelnika nie jest rzeczą... No jasne, prostą i łatwą. No, tak. Znajdujemy się tam, przyjeżdżamy do namiotu, tam właśnie się stał motocykl Tatka, Johnego Walkera wtedy. No i... Na dowód tego, co mówi Konrad, bo Konrad nam też wysłał kilka zdjęć, jak już staraliśmy się sprawdzić tą historię. Zaraz Adrian tam kliknie w te zdjęcia, a ja spróbuję je pokazać. O, tutaj właśnie Oskar tych 10 lat temu chyba. Konrad, przepraszam, z Oskarem, z mechanikiem od Tatka. 8 lat temu. 8 lat temu. Jeszcze jakieś kolejne zdjęcie. I tu jest Stadin. I z Tadeuszem. No widać, że wszyscy postarzyliście się trochę i Tadziu też. Tak. Mów, Konrad. Tak, no i dzieje się akcja, pan Oskar zabiera motocykl, my również możemy tam przebywać w tym namiocie, tak? No i oferuje mi pomoc bezpłatną tak naprawdę, bo zrobił mi to, powiedział: jedź chłopaku, niech ci się uda i powodzenia w zawodach. No i to była taka sytuacja, że wiecie panowie, no są to gwiazdy, które lubimy, które oglądamy i tak naprawdę możemy się z nimi spotkać, więc to był tak naprawdę również bardzo duży highlight całości przeżycia, tak, dokładnie, tak bym to nazwać. Kilka dni temu, chyba jakieś 2 tygodnie, kilka osób z was pytało mnie, już nie pamiętam gdzie, z widzów mówię, tak? Czy pod filmem, czy na Facebooku, czy na Instagramie, nie pamiętam. Kiedy rozwiązanie? Ja powiedziałem, że po 9 lutego, dlatego że przyjmując ten motocykl, czy też przyjmując go do tego naszego projektu M3, chciałem, żebyśmy mieli zgodę od Tatka. Rozmawialiśmy z nim teraz, będąc w Budapeszcie, na ten temat. Nie nagrywałem tej rozmowy, ale mam nadzieję, że mi wierzycie. I Tadziu powiedział: jak najbardziej możecie robić. Obiecał również, przedstawiłem mu całą koncepcję tego naszego pomysłu M3. Mówi: super, świetna inicjatywa. Obiecał również, że prześle nam koszulkę, swoją oryginalną, ale nie martw się, ona nie będzie dla ciebie. To już ostrzegam. Nie. Ona nie będzie dla ciebie. I ta koszulka, jak do nas przyjdzie, postanowiłem, ja sam bardzo też bym chciał mieć taką koszulkę, że wystawimy ją na Allegro, na licytację i te pieniądze, które zyskamy, to będą wspomagały po prostu, mam nadzieję, że kolejny projekt M3. Dobra, co jeszcze, Konrad? O motocyklu? No wiesz co jeszcze? Może to takie pytanie zbyt ogólnikowe. Ty jeździsz na dzisiaj? Tak. Na dzień dzisiejszy? Teraz sezon zakończony. Zacząłem pracę nad przygotowaniami motocykla od strony technicznej. Już tam pod koniec tamtego roku, tak, zabierałem się do tego, aż do momentu, kiedy ogłosiliście konkurs. Powiedz mi, Dominika jeździ, Konrad? Jeździ, ale to teraz już tak trochę mniej. To znaczy? To znaczy jakoś tak od momentu, kiedy wrócił do Polski. Ale to może mniej, bo dlatego, że ty mu przeszkadzasz i zabraniasz. Mobbinguję go i... nie mobbinguję go. Bardzo go motywuję do tego, żeby jeździł. Mobbing też jest wskazany przez kobiety. Wszystko razem jest związane. Nie, mobbingu żadnego nie ma w domu. Natomiast bardzo bym chciał, żeby jeździł i chciałabym, żebyś teraz, Konrad, obiecał tutaj przed wszystkimi, że w momencie, kiedy dostaniesz ten motor zrobiony, będziesz jeździł i może wystartujesz w jakichś zawodach. Na pewno. Tak, to jest już ustalone z wami, chłopaki. Bierzemy się ostro do roboty, i będziemy działać, tak? Okej, nas to cieszy. Słuchajcie,
Należałoby już wspomnieć o osobach, które już i firmach, które powiedziały, że dołożą się do tego projektu w różnej postaci. Adrian, mógłbyś tutaj? Jasne. Ktoś mi tutaj dzwoni, mam nadzieję, że to nie zakłóciło. Zacząć od Tak, trzeba pokazać pieniądze, bo wpłaciły nam 2 osoby po 500 zł. Jeden to Grzegorz i nie chciał, żeby... To są prawdziwe pieniądze, nie są drukowane na ksero. Nie z monopolu. Nie chciał, żeby zdradziać jego nazwisko. Bardzo dziękujemy, Grzesiu. A drugie 500 zł to od chłopaków ATV, którzy już przed tym projektem nam wpłacili pieniądze. Oprócz tego jest taka firma zapalona również na punkcie enduro. Rafał, który jest właścicielem www.opony-enduro.pl, takiego portalu. Przesłał nam już 2 nowe opony, jak również tubliz na tył. Tak? Na tył to jest tubliz na tył. I nawet trafione, bo jest 18, tak? Opona tył też jest 18 i ten motocykl już ma zmienione koła na 18. Trafiliśmy. Uważaliśmy, że będzie to crossówka. Tak jest. Z tego się bardzo cieszymy. Oczywiście przypomnę, że pan Leszek Drogosz zrobi zawias, przód i tył. Możliwe, że poprosimy pana Leszka, aby zrobił setting pod ciebie, pod twoje... Jaką wagę masz? No, 90 kg. 90 Kogoś kg. to nie mówimy. Mniej. A było mniej. Wiesz, to siła ważna. Tak. Także to również. Mamy przyobiecane od takiego nowego chłopaka, że nam zrobi okleinę i wysłał nam takie próbki. Jakbyś wyłączył na chwilę, Krzysiu? O właśnie. Który dopiero startuje z okleinami, wysłał nam takie próbki, taką okleinę i ten motocykl spróbujemy okleić, bo mamy na to zgodę od Tediego, aby go okleić w takich w oryginalnym stroju, w oryginalnym wyglądzie. Ja nie wiem, czy jest sens, Adi, czy jest sens mówienia o tym, co boli ten motocykl. To myślę, że zrobimy może... 11 rocznik, trochę wylatany. Tadek mu tam trochę dopomógł. Także ogarniemy furę. Jest dobra historia tego motocykla, szczególnie ku pamięci Oskara. To jest najważniejsze. No właśnie, mi się też zakręciło. No, a motocykl ma parę fajnych gadżetów, więc szkoda by było, żeby się zmarnował. No i trzeba to zrobić tak, żeby było na bogato, jak to Maczeta mówi, tak? Na bogato. Słuchajcie, ja jeszcze chciałbym jedną osobę nagrodzić, aczkolwiek to nie było w żaden sposób uzgodnione przed tym nagraniem i przed poprzednim filmem. Tutaj jest osoba, która również zgłosiła nam swój projekt, to jest Zioku EXC. Zioku EXC. Prosimy, abyś napisał do mnie maila z adresem dostawy, z rozmiarem, wyślemy ci bluzę naszą oryginalną. Pięknie opisał swoją Katie. Tak, kilka naklejek, które mamy, Kubeczek. jakiś kubek, takie drobne nasze gadżety. I pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wzięli udział w konkursie, zgłosili się. Bardzo nam przykro, ale zawsze jest ten ktoś, kto wygra i ten, kto przegra. Tak jest, 640 przegranych, 1 wygrany. Czasami tak bywa. Nie wiem, czy to wszystko? 614. 14, Czy to wszystko, czy jeszcze coś powinniśmy powiedzieć? Na dowód jeszcze możemy powiedzieć o tym, że to faktycznie jest motor kupiony od Oskara. Jest. Znam umowę, tak? Tak, nie będziemy ją pokazywać na wizji. RODO, Tak możemy, jest. Ale myśmy to zweryfikowali. Wszystko? Wszystko, Tak? Sponsorów prosimy o kontakt pod numerem telefonu. Tak, ja myślę, że wszystko. Słuchajcie, chodźcie tutaj wszyscy razem. 13 minut na ten film to w zupełności wystarczy. Kary, czy chciałeś coś powiedzieć? Tak. To następny odcinek z tego projektu M3. Nie wiem, kiedy będzie, bo ja się wybieram, jak również Kary i Adrian, na krótki urlop poza granicami naszego kraju, a w związku z tym nie wiadomo, czy wrócimy. Mam nadzieję, że wrócimy. Jakbyśmy nie wrócili, to telefon tutaj masz, odbierzesz sobie niewyremontowany motocykl, ale zawsze to jest atrakcja, że byłeś tutaj i nas poznałeś, żartuję. To wszystko z mojej strony. Kciuki panowie i panie i panowie. Uśmiechy na twarzy. Trzymajcie się. Hej!